Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Organizatorzy mi tutaj napisali, że to jest wykład motywacyjny. Więc mam Państwa do czegoś zmotywować. Zapomniałem wziąć szalika Śląska-Wrocław, ale żeśmy wczoraj przegrali, tak trochę słabo było. Chociaż tutaj jest Lechia zaraz za rogiem, a my mamy zgodę z Lechią, więc jest tak, byłoby dobrze, nie? W samochodzie został, cholera. I moglibyśmy powiedzieć, to tam edukacja zawodowa, Erasmus. Jeśli by tak w tę stronę pójść. Przepraszam, że tak trochę tutaj tak trochę żarty, ale no chyba trzeba się troszeczkę pobudzić, jak ma być motywacyjnie. Ja sobie tak zdefiniowałem, że zaproszę Państwa, może zmotywuję Państwa do pewnej refleksji na temat edukacji zawodowej. Tutaj dzisiaj już padło bardzo wiele ciekawych i ważnych kwestii, i ważnych informacji. Ja muszę zapytać, gdzie są te tabletki na odchudzanie, bo z chęcią przyjmę. Konrad też pewnie tutaj. No ale skoro są to tak. Dużo ważnych informacji, oczywiście to nie jest, tutaj pani profesor bardzo wiele rzeczy ciekawych i ważnych powiedziała. Jedną z rzeczy, zaraz na początku powiedziała, że ona się nie para edukacją zawodową. Teza mojego wystąpienia brzmi, otóż się para pani profesor edukacją zawodową, tylko jeszcze o tym nie wie. Albo nie do końca jest tego świadoma. No i parę haseł, parę słów, które prowadzą do takiej konstatacji, że dlaczego każda edukacja we współczesnym świecie, ale właściwie to zawsze tak było, w klasycznej socjologii ruchliwości społecznej patrzymy na to, w jaki sposób kariera edukacyjna wpływa na nasze ulokowanie w hierarchii społecznej, kiedy jesteśmy już dorośli. Od momentu startu z rodziny pochodzenia do momentu ulokowania się w życiu dorosłym. A więc nawet to, co robię w podstawówce, wpływa na moje ulokowanie na koniec w życiu zawodowym. A więc każda edukacja ma funkcje jakoś tam zawodowe. Ale dzisiaj nabiera to zupełnie jeszcze dodatkowego, innego wymiaru i o tym bym chciał. Next to się robi? Next się robi. Każda edukacja jest zawodowa, tutaj, że właśnie o myśleniu w edukacji we współczesnym świecie. Na początek parę takich oczywistych haseł odmienianych przez nas wszystkich, przez wszystkie przypadki. Wszyscy mówimy o globalizacji. Dzisiaj też już w tych wypowiedziach i pana dyrektora, i pani profesor była mowa trochę o globalizacji. Unia Europejska sama w sobie jest przykładem takiego globalizowania się. To, co się wydarza, ale dlaczego warto te hasła przypominać? Bo one są ważne. One są naprawdę istotnie wpływające na nasze życie. My je znamy z podręczników, my je znamy z dokumentów, one dla nas przestają znaczyć, bo są tak często używane, ale czujemy je w sytuacjach kryzysowych. Kiedy wybuchła pandemia, zobaczyliśmy, na czym polega globalizacja, że nagle nie ma oleju słonecznikowego, bo wszystkie słoneczniki rosną w jednym kraju na świecie. W Hiszpanii nie ma pomidorów, bo je na Ukrainie się hoduje. Olej się na Ukrainie hoduje. Nagle w Afryce jest głód, bo na Ukrainie jest wojna. To jest globalizacja. To jest namacalny efekt globalizacji. Globalizacja polega na tym, że no właśnie przemieszczamy się w Unii Europejskiej, te wszystkie słowa, o których mówimy a propos mikropotwierdzeń, transferowalności kompetencji i zatrudnialności i tak dalej, to się z tym wiąże, ale dotyka nas to każdego dnia. Rozwój technologii przyszłości oczywista oczywistość, ale trzeba sobie o tym przypominać i dotykamy tego. 3 lata temu nie było czata GPT. Tak, nie było. Dzisiaj jest. Dygresyjka. Właśnie skończyłem oceniać granty w konkursie Horyzont 2030. Tam jest test call na cyfryzację i na zmiany w edukacji. No i tam chcą zbadać, jak zmiany technologiczne, sztuczna inteligencja wpływa na procesy edukacyjne. Uwaga, za 3 lata tych 3, co wygrało w tym konkursie, za 3 lata nam powiedzą. 3 lata temu nie było czata GPT. Zobaczmy, jak to funkcjonuje. Tutaj trochę a propos tego, co pani profesor też mówiła, jak to, że Unia Europejska nam tutaj daje narzędzia, ale jednocześnie widzimy, że to nie jest nadążające siłą rzeczy. To nie jest dlatego, żeby krytykować ten horyzont, tak? Tak trwają procesy badawcze, tak trwają projekty.
To wymaga trochę czasu, żeby dostarczyć naprawdę efektywną i bardzo ciekawe projekty były złożone w tym konkursie. Ja nie mogę nic o tym więcej powiedzieć, bo mnie tajemnica obowiązuje. I jeszcze chyba nie, i właśnie dzisiaj oceniają, kto tam wygra ostatecznie, ale to pokazuje trochę te różnice rytmów, w których funkcjonujemy. Dowiedziałem się z radia przedwczoraj bodaj, że w Polsce, albo we Wrocławiu, albo gdzieś indziej w Polsce będzie fabryka sztucznej inteligencji. Dali Bóg, co to znaczy, ja nie wiem, jak może wyglądać fabryka sztucznej inteligencji, ale to jest ta cyfrowa rewolucja technologiczna, która nas wszystkich dotyka. Kryzys klimatyczny, energetyczny, wszyscy wiemy. Oprócz zielonych kompetencji pojawiają się już niebieskie kompetencje i też będziemy się musieli do tego jakoś dostosowywać. Już w dokumentach różnych strategicznych się to pojawia. Transformacja demograficzna. Proszę Państwa, na Dolnym Śląsku w tym roku urodziło się dokładnie o połowę mniej ludzi niż 8 lat temu. Ja w zeszłym tygodniu byłem w gminie Lubniewice w Lubuskiem, gdzie w ostatnim półroczu nie urodził się nikt. My według tam szacunków różnych się skurczymy za chwilę dokładnie o połowę. To ma znaczenie, no bo ci, którzy się dzisiaj rodzą, za 20 lat będą na przykład na studiach i ich będzie dokładnie o połowę mniej niż teraz jest ludzi w systemie. To też oznacza, że będzie dokładnie o połowę mniej ludzi urodzonych w Polsce w tym momencie na rynku pracy. To też będzie oznaczało, że ta technologiczna zmiana to może nie będzie będzie rozwiązanie, o które chodzi. Ale mamy do czynienia z kryzysem demograficznym. I depopulacja, migracja, jak Państwo widzicie, te wszystkie mapy GUS-owskie i nie tylko, które pokazują, w jaki sposób się zmieniają sieci osadnicze. Pęcznieją Warszawa, Kraków, tutaj Trójmiasto, wokół Wrocławia pęcznieje, a wyludnia się interior tak zwany w każdym województwie. I to bez względu na to, który region w Polsce bierzemy pod uwagę. Ma to znaczenie, bo za chwilę już w Kłodzku, ja jestem z Dolnego Śląska, już w Kłodzku jest protest rodziców, że zamykają szkołę. Ona ma bardzo dobre wyniki, ale trzeba ją zamknąć, bo jest nierentowna. Trzeba myśleć międzypowiatowo, ponadlokalnie o sieci edukacji zawodowej na pierwszym miejscu, ale nie tylko. No i to, na co się najmniej przy tych wymienianiu tych różnych trendów, czy megatrendów zwraca uwagę, to jest indywidualizacja, moim zdaniem. Z jednej strony oczywista oczywistość, żyjemy w świecie zachodnim, który jest indywidualizowany w odróżnieniu od na przykład Chin, tak, które są kolektywistyczne, ale my mamy tą indywidualizację. Ale ta indywidualizacja znaczy, bo co to znaczy indywidualizacja? To znaczy, że każdy z nas osobna, ja, pani, każdy tutaj, każdy jest indywidualnie odpowiedzialny za swój los. Uczy się nas tego, motywuje się nas do tego, bądź sobą. Jak nie jesteś sobą, to niedobrze. Jesteś w grupie i się czujesz dobrze i nie czujesz się, nie realizujesz siebie, oj, coś z tobą nie tak. Pracujesz 7 lat w jednej firmie? Co z tobą nie tak? To jest tutaj bardzo, bardzo ważne, żeby tą swoją podmiotową wolność realizować. Żyjemy w ciekawym świecie, w którym nawet biologiczne przesądzenia typu płeć są kwestią wyboru. To minie moim zdaniem, ale jesteśmy w takiej fazie kulturowej, w której ta indywidualna wolność ma znaczenie. Ja tego nie krytykuję, tak po prostu jest. I ta indywidualna wolność ma przełożenie na różne rzeczy. No, to być sobą ponad wszystko jest zadaniem, które mamy dzisiaj w naszej kulturze, w Unii Europejskiej, ale nie tylko, w świecie Zachodu. Mamy być indywiduami, które myślą o swoim dobrostanie i są indywidualnie odpowiedzialne za swój los. W związku z tym to wpływa na to wszystko, co za chwilę teraz mówimy o edukacji i rynku pracy. Najstarszy na świecie problem, kwestia relacji edukacji i rynku pracy. I myślenie, które jest oczywiste w naszych głowach, że edukacja jest funkcją rynku pracy. Po to wymyślono szkołę masową, po to wymyślono kształcenie zawodowe, żeby przygotować ludzi do pracy w zawodach, które są do wykonywania na rynku pracy. A więc potrzebujemy czegoś na rynku, dajcie nam pracowników. To jest oczywiście nieprawda, bo jak się przyjrzymy temu, co robi szkoła, jak działa szkoła, to ona była wymyślona też po to, żeby zrobić 3 rzeczy tak naprawdę naraz i nie da rady tego zrobić naraz, bo właśnie bo szkoła, tutaj nie mam tych obrazków, to jest na inny wykład, ale to zasygnalizuję i polecam moją książkę. No,
Will Schooling Ever Change, taka książeczka w wolnym dostępie do zdobycia. Szkoły są po to, żeby przygotowywać ludzi do pracy, tak, ale oprócz tego, równie ważne, szkoły są po to, żeby przygotowywać obywateli do funkcjonowania w państwach prawa, różnego prawa, w zależności jakie prawo do takich obywateli potrzebuje. I po trzecie, jest przestrzenią realizacji indywidualnych interesów rodzin i każdego z nas z osobna. Czyli szkoły są jak gdyby funkcją trzech panów albo służą trzem panom. Państwu, dyskusja o reformach edukacyjnych, bo państwo coś potrzebuje, tak? Ma być religia, czy nie ma być religii? Ma być historia, czy nie ma być historii? To jest od strony państwowej. Gospodarce, lekcje przedsiębiorczości albo nieprzedsiębiorczości, tak? I to tutaj my dzisiaj się na tym wątku skupiamy. Ale też są po to, żeby mój syn trafił na te studia, to trzeba. Są po to, żeby mój syn zarabiał więcej niż pani syn. No tak. Może przynajmniej tyle samo. Ale generalnie nie mniej, nie? Wolałbym, żeby przynajmniej tak dobrze jak ja. A ja chyba dobrze zarabiam. Więc i każdy rodzic, zwłaszcza klasa średnia i wyższa, tak myśli, jak zabezpieczyć swoim dzieciom. Jak byłem to znowu dygresyjka, ale musi być. To te obrazki pokazują, jak to działa. Mój syn jest w 8 klasie, 14 lat, ważne wybory zawodowe, o tym wszystkim jest w tym wykładzie. Mój syn, jestem na zebraniu, pierwsze dni 8 klasy, tak, zebranie, wszyscy ściśnięci w takiej salce. Pani powie, jak się wybiera szkołę średnią, nie? Szkołę ponadpodstawową. No i tam pani mówi, no wiecie, tutaj jest system, nie? Tutaj robicie, i ci rodzice tak siedzą, słuchają i nagle jakby bomba poszła w górę. Jezu, to trzeba teraz analizować, Jezu, to trzeba to wybierać, to trzeba patrzeć, bo mogą być najlepsze wyniki na egzaminie, a się nie dostaną do żadnej szkoły, bo źle rozlokuje swoje aplikacje w takim mieście jak Wrocław na przykład. Są tacy, którzy mają super wyniki, a nie dostali się do żadnego, bo przestrzelili na przykład. I rodzice nagle dostali sygnał. Walka, wyścig, po swoje. I pytanie do dyrekcji, a czy szkoła prowadzi analizy, jak dobrze rozlokowaliście uczniów po 8 klasie, do jakich szkół to trafili nasi uczniowie? Ale wcześniej, uwaga, znowu ambiwalencja systemu. To też jest bardzo ważny element z tą wolnością. Tylko nie zadawajcie naszym uczniom zbyt ciężkich zadań, tylko nie męczcie ich za bardzo, tylko nie róbcie im przykrości. Kultura komfortu w edukacji. Ale za chwilę wyścig zbrojeń, no i co? I korepetycje, firmy się ogłaszają, że tam szkolą do egzaminów i tak dalej, i tak dalej. A więc świat relacji edukacja, rynek pracy, struktura społeczna to jest świat ambiwalencji, dylematów, poplątania i nieoczywistych rzeczy. I szkoła nigdy, dlaczego powiedziałem o tych trzech panach dla edukacji, bo to powoduje, że szkoła nigdy nie jest dobra. Zawsze jest jakoś nie tak, albo z perspektywy państwowej, bo przegina w stronę gospodarczą, albo w stronę indywidualistyczną, albo ze strony gospodarczej, bo przegina w stronę państwową, albo indywidualistyczną, albo ze strony indywidualistycznej, bo przegina w te dwie inne strony. I my ciągle się kłócimy o tą szkołę. Dlatego ta szkoła taka jest, jaka jest od ponad 100 lat, bo ona jest mniej więcej okej z perspektywy tych trzech podmiotów. I o tym piszę w książce, o tym, dlaczego po COVID-zie wszystko wróciło do normy, tak jakby COVID-u nigdy nie było. Bo się spodziewaliśmy, a propos zmian technologicznych, COVID tak przeorał kulturę edukacyjną, bo nas zmusił. Wyobraźcie sobie, 700 000 nauczycieli w Polsce przeszkolimy w miesiąc z Teamsa i innych takich. No to w 3 dni, nie? No. Jakbym to powiedział pół roku wcześniej, to by powiedzieli, jakie to... Nigdy w życiu nie pójdę na żadne szkolenie. Przyszedł COVID, dało się, tak? Robiliśmy badania, wtedy oczywiście socjologowie, pedagodzy, psychologowie robimy badania. W prasie fachowej szkoła już nigdy nie będzie taka sama. Nauczyliśmy się, zobaczyliśmy, dotknęliśmy, przeoramy kulturę edukacyjną. Jesteśmy 3 miesiące po pandemii, wracamy do normy. Wszystko jest dokładnie tak, jak było wcześniej. I śladu nie ma po zmianie technologicznej w myśleniu edukacji w szkole. Znowu obrazek z mojej szkoły.
robiliśmy wywiady w czasie pandemii i była wychowawczyni mojego syna. No nie, no to tutaj przynajmniej te spotkania z rodzicami online, nie, to i tamto i siamto, nie? Wywiadówka po pandemii. No a czy będziemy korzystać? Po co mamy tu przychodzić na te wywiadówki? Tak przychodzi 4 na 30, nie? No to może byśmy się połączyli po prostu na Teamsie. Nie, nigdy w życiu. Z takim gestem. To pokazuje, jak bardzo trwałe są pewne nawyki w systemie. To też dotyczy edukacji zawodowej takiej stricte, ale no i każdej edukacji. A technologia jest. Technologia wali drzwiami i oknami. W szkole narzędzi technologicznych jest mnóstwo, w zawodowych również. I jak mówimy teraz, przepraszam za dygresję, no ale to wszystko jest na temat. Jak się mówi o relacji edukacji i rynku pracy, to się podnosi ten temat. Tu się świeci jakoś? Nie wiem. Nie świeci się. To nie świeci. Nie, dobra, to ja będę mówił. A teraz patrzę na prostokącik problem dopasowania. Dzisiaj chyba najbardziej takim dobitnym elementem jest właśnie ta kwestia dopasowania. No jak mówimy o relacji edukacja-rynek pracy, to o dopasowaniu. Tak klasycznie, no to, że strukturalne dopasowanie popytu i podaży. No ja sam wymyślałem system diagnozowania zapotrzebowania na zawody systemu edukacji branżowej. Państwo znacie to oświadczenie, obwieszczenie ministra edukacji, które się w lutym pojawia, o tym, jakie zawody są na regionalnych rynkach pracy i tak dalej. No ja to nie chwaląc się wymyśliłem, jak to robić. No i to mamy, tak? To jest z myślą o tym. Będzie informacja o zawodach, jakie są potrzebne, to szkoły się dopasują w swojej ofercie kształcenia. I to jest nasze klasyczne myślenie o dopasowaniu strukturalnym. Badamy, Obserwatorium Rynku Pracy na Dolnym Śląsku robi badanie zapotrzebowania na zawody, kwalifikacji, umiejętności, badamy na poziomie powiatowym przedsiębiorców, no i dostarczamy informacje dla systemu edukacji, dla organów prowadzących. To jest klasyczne. Dopasowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach. Bardzo ważny element, tu jest bardzo dużo się o tym mówi. Na HR-ach co druga praca magisterska jest o tym, tak? W jaki sposób odpowiednio wyselekcjonować sobie pracowników, w jaki sposób ich onboardować, w jaki sposób ich motywować, w jaki sposób zarządzać kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie. To też jest mówienie o relacji, o kwestii dopasowania i dopasowania tego, co wychodzi z systemu edukacji do tego, co się dzieje w przedsiębiorstwach. No i ten ostatni element, dopasowanie pracy do predyspozycji aspiracji jednostek, to jest właśnie a propos tej indywidualizacji. I to dzisiaj staje się tematem, jeśli nie ważnym, nie najważniejszym, to jednym z ważniejszych. To znaczy, że my sami musimy się czuć dopasowani w miejscu pracy. To jest to, co mówiłem, że nie czujesz się dobrze w tym miejscu pracy, powinieneś zmienić. Ty ciągle sprawdzaj, czy ty się dobrze czujesz w tym miejscu pracy. To jest zadanie, tak? Czy ty jesteś usatysfakcjonowany z tego? Jak nie jesteś usatysfakcjonowany, to zmień to. My mamy teraz możliwość na to, bo mamy 4% bezrobocia, według Eurostatu 2%. Według Eurostatu mamy 2% bezrobocia w Polsce. Teraz ta zwyżka bezrobocia, która teraz jest notowana w Polsce, to jest efekt nieszczęśliwego zmienienia prawa, że nie wolno wyrejestrować, nie można przez 3 lata wyrejestrować człowieka z listy bezrobotnych. No tak, wcześniej jak się człowiek przychodził do Urzędu Pracy, był zarejestrowany jako bezrobotny, oferowano mu pracę, on mówi nie, to cię wyrejestrowujemy. A teraz mówi nie, no i go nie wyrejestrowują. Więc mamy taką chwilową zwyżkę, takie jakby nadliczenie liczby osób bezrobotnych. Warto o tym pamiętać. Ale to dopasowanie indywidualne staje się zadaniem i szkoła musi przygotować nas, doradztwo zawodowe ma przygotować nas do myślenia o tym. My mamy się zastanawiać, czy ta praca jest dla mnie. Pokolenie Z to już w ogóle tak się non-stop zastanawia nad tym, czy się samo realizuje w danym miejscu. Są też mity o tym pokoleniu Z, to też nie jest takie oczywiste, ale to są zadania, przed którymi stoimy. Kolejny element tej układanki, edukacja w ogóle dzisiaj to ma bardzo różne oblicza. Jak mówimy edukacja, to myślimy szkoła. Ale to nie jest nie tylko szkoła, są szkolenia, kursy i tak dalej. To jest też uczenie się w naturalnych sytuacjach społecznych, to jest uczenie się w miejscu pracy, to jest uczenie się tego wszystkiego, czego się oficjalnie nie uczymy również w szkole, w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. To uczenie się nieformalne staje się przedmiotem obserwacji polityków, speców od kwalifikacji, tych, co opisują mikropotwierdzenia i tak dalej. I zaczynamy
przekładać to na formalne myślenie o edukacji. Warto o tych 3 elementach pamiętać, to jest oczywiste. I to wszystko, co mówiłem do tej pory, czyli te trendy globalizacyjne, to zadanie dopasowania przekłada się na coś, co ja nazywam edukacjonalizacją. Edukacjonalizacja jest procesem, w którym edukacja staje się kluczową sferą życia społecznego. Ja uważam, od lat to powtarzam, że polityka edukacyjna jest kluczową polityką społeczną, tą policy społeczną. Bo gdzie się nie ruszymy, obszar zdrowia, obszar sportu, obszar gospodarki oczywiście, kończymy gdzieś, lądujemy gdzieś w kwestii szkolenia, dopasowania kompetencyjnego, edukacyjnego właśnie. Edukacja jest najważniejszą, jest osią całego systemu społeczno-gospodarczego, chociażby z tych powodów, o których powiedziałem na początku, 3 panów, którym ona służy. I ta edukacjonalizacja, możecie Państwo to kojarzyć z medykalizacją. Nie wiem, takie pojęcie ukute po to, żeby pokazać, jak ważna staje się sfera medyczna w życiu społecznym. Medykalizacja oznacza, że problemy społeczne są definiowane w kategoriach medycznych. To znaczy, że to jest choroba i da się ją wyleczyć tak, jak się w medycynie leczy. Masz depresję, weź pigułkę. Źle się czujesz w relacjach społecznych, idź do specjalisty, weź pigułkę. Szukamy rozwiązań o charakterze medycznym na problemy, które do tej pory definiowaliśmy przez inne pryzmaty. Uważam, że dzisiaj definiujemy wiele, jeśli nie wszystkie problemy społeczne przez pryzmat edukacyjny. Edukacja jest przyczyną i rozwiązaniem wielu problemów. Bezrobocie, źle wykształcili ludzi w szkołach, nie pasują do systemu. Co zrobić? Przeszkolić ich lepiej. Najprościej rzecz ujmując. Ale po kolei, bo to jest ta opowieść o edukacjonalizacji ma kilka warstw. Po pierwsze, pamiętamy o tym, że edukacja jest dobrem publicznym i prywatnym. To, o czym mówiłem wcześniej. Czyli jest publicznym państwo, gospodarka, w szkołach. I to źle nam brzmi, nam indywidualistom, źle brzmi, że system edukacji w Polsce nie jest dla nas. System edukacji w Polsce jest dla polskiej gospodarki. System edukacji w Polsce jest dla polskiego państwa. Nie po to się płaci połowę budżetu Polski na edukację, żeby sobie pani tutaj szczęśliwie żyła, albo ja. I to jest perspektywa klasyczna, socjologiczna, taka, nie naiwnie optymistyczna, pedagogiczna, która mówi, że edukacja jest po to, żeby maksymalizować nasze potencjały. Taka humanistyczna pedagogika szczęścia, po Rousseau trochę. Socjologia od czasów Znanieckiego mówi, edukacja jest po to, żeby przygotować niespołeczne z natury jednostki do życia w społeczeństwie w taki sposób, żeby jak oni już te młode jednostki będą dorosłe i wejdą do systemu, żeby ten się system cholera nie rozwalił, jak one tam wejdą. Bo to system ma trwać, a ludzie są dla systemu. To jest takie oczywiście myślenie funkcjonalistyczne, takie klasyczne, socjologiczne, ale musicie przyznać, że coś w tym jest. Nie po to Tusk z ministrem finansów kombinują o systemie, żeby uszczęśliwić jednostkę, jedną, konkretną, tą co się pyta jak żyć, bo papryka tam się zatopiła, tak? Tylko myśli systemowo. Dlatego każdy, kto, to też zauważcie Państwo, zanim ktoś staje się ministrem edukacji, to on wie jak to zmienić. Bo on i jego dziecko to coś. Staje się ministrem i mówi, o cholera. I to nie takie to proste. I się okazuje, że to jest taka metafora, ukułem sobie kiedyś taką metaforę, że zanim będę we władzy, tam na przykład ministrem edukacji, to ja to wszystko pozmieniam. Mam szablę i ja to wszystko pozmieniam. W końcu zostaję tym ministrem, biorę tą szablę i mi ta szabla grzęźnie w krzakach przepisów, zależności. O Jezu, związki, o Jezu, tam karta nauczyciela, o Jezu, organy prowadzące dla różnych poziomów edukacji są różne, tak? O Jezu, to się nie da tak zrobić, że jak ja tutaj dekretem, to oni są szczęśliwi. To tak nie działa. I się odbijamy od ściany do ściany, próbując coś z tym zrobić. Upraszczam, przepraszam wszystkich ministrów za to, że w ten sposób to robię, ale to ma być metafora, która pokazuje, że to nie jest złożona kwestia, ale
cały czas to towarzyszy myśleniu o tym, że edukacja jest dobrem publicznym, a jednocześnie jest prywatnym, bo każdy z nas próbuje ją wykorzystać. Po to ja się uczyłem, żeby tu być dzisiaj i do Państwa mówić. I jestem szczęśliwy, że dzięki systemowej edukacji udało mi się ścieżką życia tak podążyć, żeby móc funkcjonować w takiej roli. I bym chciał, żeby mój syn funkcjonował w równie fajnych rolach, albo, no teraz myśląc o jego indywidualnym podejściu, to ja mówię mu, a rób co chcesz. Bo bądź szczęśliwy. I on mi mówi, nie mów mi, co mam robić. Ja mówię, dobra, rób jak uważasz. A potem będzie, jak kiedyś był taki dowcip, nie uważałeś jak robisz, to rób jak uważasz. No ale to jest dylemat znowu rodzica, tak? My mamy się zaangażować, ale to rodzice się angażują nie w imię dobra publicznego, tylko w imię dobra rodzinnego, w imię dobra dziecka swojego. I to jest naraz i to prowadzi do ambiwalencji, ale powoduje to, że się napędza spirala edukacyjna. Państwo uważa, że potrzebuje coraz więcej, coraz lepiej wykształconych obywateli. Filozofia kapitału ludzkiego od lat 60. obowiązująca, tak? Im lepiej wykształceni ludzie, tym lepsze efekty gospodarcze. A my wierzymy, że jak my się lepiej wykształcimy, to będziemy mieli lepsze życie, nie? I to się nawzajem napędza. Jednocześnie przechodzimy od mądrości do umiejętności. To jest bardzo ważna zmiana paradygmatyczna. Jeszcze do tego wrócę w dalszych odsłonach. Edukacja wcześniej była dla elit. U zarania edukacja, bo edukacja taką, jaką znamy, to ona się zaczęła tak przełom XIX-XX wieku tak na masową skalę. Wcześniej też była. I edukacja u zarania była dla elit. Syn Neda Starka miał zostać po Nedzie Starku lordem Winterfell. W związku z tym ćwiczył się na lorda. Czytał, uczył się czytać, uczył się pisać, chodził na bale, żeby wiedzieć jak tańczyć, uczył się kolejny raz oglądam serię, dlatego mam tutaj skojarzenia, ale uczył się o tym, jakie rody są w ogóle u nas, tak, uczył się, kto ma jakie zawołanie i tak dalej, i tak dalej. Musiał być mądry w kategoriach mądrości w tym systemie elitarnym. Głupi czy mądry będzie królem, tak, i musi się nauczyć do tego królowania. Elita była przygotowywana do zajęcia elitarnych ról i z tego się zrodziło przekonanie, że to edukowanie jest właśnie taką areną ćwiczenia mądrości, która jest w sumie z praktycznego punktu widzenia po nic. Bo ona nie jest po to, żeby lepiej produkować, ona nie jest po to, żeby lepiej młotkiem bić, nie jest po to, żeby siać lepiej i zbierać. Nie taka była edukacja u zarania. To się zrobiło później, kiedy umasowiła się edukacja i starała się być funkcją rynku pracy. Co? Kończy się czas, Jezus Maria. A ja dopiero jestem w połowie. No widzicie Państwo. Dobra. A dzisiaj myślimy o tym, że w ramach edukacji nie mamy być mądrzejsi, znaczy to też ja wiem, że to szorstko brzmi, ale jednak ta umiejętność jako efekt bycia w szkole, to, że ja potrafię coś zrobić, że to ma być użyteczne, staje się ważne. No i to przekłada się na inne elementy tej edukacjonalizacji, to znaczy, że edukacja formalna staje się bardzo ważnym elementem naszego życia. Wszyscy wierzymy w to, że musimy się kształcić coraz dłużej, że w szkole uczymy się dopiero. Nie jest tak, że w szkole przygotowujemy się do prawdziwego życia, tylko nabieramy pewien bagaż podstawowych kompetencji, a potem i tak przez całe życie będziemy się musieli uczyć. Lifelong learning jest dzisiaj nie tyle hasłem, co obowiązkiem dla tego indywiduum, każdego z nas. Masz się uczyć i my mamy polityki po to, żeby motywować ludzi do uczenia się, a jednocześnie formalizujemy to, co było nieformalne. To uczenie się nieformalne staje się sformalizowane. Te wszystkie Europasy i tak dalej, to jest próba opisania językiem formalnym tego, co do tej pory i tak się uczyliśmy, bo człowiek się uczył od czasów, kiedy tam zabijał dinozaury, czy mamuty, czy co tam, bo jakby się nie uczył przez całe życie, przez całą historię, to by nas nie było, bo by nas te mamuty wyjadły, tak? Natomiast dzisiaj my zauważamy i na poziomie Unii Europejskiej opisujemy, w jaki sposób ważne jest wykorzystywanie tego, co się uczymy w kategoriach nieformalnych. No to, co powiedziałem, że to lifelong learning powoduje, że my, rodzice, stajemy się też motywowani do uczenia się.
Chociażby przez Facebooki, tak, rolki oglądamy, jak być dobrym rodzicem i jak wybrać szkołę dla swojego dziecka, żeby zarabiało przynajmniej tyle, co ja. I w ten sposób. Ale, co jest bardzo ważne, to powoduje, to chciałem powiedzieć, to przeskoczę, że mamy w efekcie tego myślenia tak zwaną wokacjonalizację edukacji wyższej. To już od dawna było. Od przynajmniej 20 lat wszyscy studenci w Polsce narzekają, że jest za dużo teorii na studiach wyższych. Nie po to oni poszli na studia i to jest ten przeskoczenie od mądrości do umiejętności. Nie po to ja idę na studia, żeby się nauczyć o jakichś mądrych rzeczy, odczytać o filozofach i być ogólnie wykształconym inteligentem, ale idę na studia po to, żeby się nauczyć fachu. I żądam od uczelni, żeby mnie uczyła praktycznie. Żądam od uczelni, żeby mi dawała konkretne umiejętności i mamy system ELA, który nam pozwala powiedzieć, ile zarobisz po tym kierunku i gdzie pracują absolwenci poszczególnych uczelni. Zmienia się model kształcenia w związku z tym, to już nie mistrz uczeń, tylko oczywiście ja świadczę usługę edukacyjną, no i muszę być nastawiony na klienta. Tak? I to naprawdę zmienia relacje. I oczywiście nie wszyscy w tym wszystkim się... No i mikropotwierdzenia, modułowość to jest ten kierunek. No a to też jest w drugą stronę, jak gdyby do kształcenia ogólnego, tego podstawowego, ale też tego ogólnokształcącego na poziomie szkoły średniej. To po co mi to? Odwieczne pytanie, na cholerę mi ten pantofelek z biologii. Ja wymyśliłem po co. Bo mnie syn pytał, nie? A po co mi to? No to wymyśliłem, że to jest po to, żeby się nauczyć analizy. Na biologii analizujesz językiem biologicznym, na chemii analizujesz językiem chemicznym, na polskim analizujesz językiem polonistycznym. Gdziekolwiek nie pójdziesz do roboty, to będziesz analizował jakimś językiem. Masz się nauczyć, że to są różne schematy analizy. Jakby to każdy nauczyciel wiedział i pamiętał, to by od razu, ale trzeba tą odpowiedź dać. Po co mi to? A nie, że to się robi, bo jak to będziesz wiedział, to będziesz ogólnie wykształconym człowiekiem. Że każdy to wie, jak działa pantofelek. Ja nie wiem, coś tam pamiętam, ale nie do końca. Mitochondria, coś tam, jakieś tam były. I efekty uczenia stają się ważniejsze niż proces kształcenia. Chociaż, ale dobra, to jest pewna idea. Realnie, kiedy popatrzymy na to, co się dzieje w systemie, to widzimy, że te stare myślenia cały czas są obecne. Że no jak to? To można nie przychodzić na zajęcia, a zdać egzamin, albo przyjść i zwalidować sobie kwalifikacje. Ta dyskusja, którą mieliśmy na temat mikropotwierdzeń, tak? Czy to można po prostu zafunkcjonować na rynku dyplomów bez odsiedzenia odpowiedniej liczby godzin w ławce naprzeciwko takiego mądrego gościa jak ja? No to jak to? Nie uchodzi, prawda? Tak się tego nie robi. No i to wszystko nas prowadzi do tego, że doradztwo zawodowe, tutaj dzisiaj było, pan dyrektor powiedział o tym, że doradztwo zawodowe jest bardzo potrzebne. Doradztwo zawodowe staje się dzisiaj osią systemu. O ile edukacja jest kluczową polityką społeczną, to doradztwo zawodowe jest osią polityki edukacyjnej, tak bym to powiedział. I oficjalnie, systemowo jest już od przedszkola. Prawo nam to zdefiniowało. I mamy przejście od wyboru zawodu klasycznie do, to się ostatnio było life design, takie podejście i jest life guidance, to jest dzisiaj to słowo, zamiast, mieliśmy w poniedziałek konferencję na temat doradztwa zawodowego we Wrocławiu, to właśnie ta idea wybrzmiewa mocno. Więc to stawia nowe zadania przed wszystkimi, którzy chcą się zajmować wspieraniem ludzi w tej przejściu między edukacją a rynkiem pracy i zawodowością. No jesteśmy oprzyrządowani, mamy mnóstwo narzędzi, rejestr kwalifikacji, system kwalifikacji, branżowe centra umiejętności, sektorowe rady. Mamy strategię, którą też nie chwaląc się miałem okazję współtworzyć, która uważam jest bardzo dobrym opisem pola tego wszystkiego, o czym ja tutaj dzisiaj opowiadam. I mamy polityki. To jest właśnie w tym momencie Unia Europejska odpytuje wszystkie regiony w Polsce, jak realizują zintegrowaną strategię umiejętności. Wiem, bo musiałem pisać sprawozdanie. Więc to jest. I mamy ramy, to co pani profesor powiedziała, tak, że Unia Europejska trochę nas tutaj szturcha i w związku z tym nas mobilizuje do pewnych rozwiązań i to jest bardzo ważne. Ale i mamy tą filozofię, którą tutaj
za długo trochę, ale zarysowuję. A jednocześnie, i tutaj to jest, co bym chciał powiedzieć na koniec, jakby pod dyskusję, pod rozwagę, pod myślenie, stary system tak po prostu się nie zmienił, tak? Na studiach cały czas profesorowie myślą po staremu, nauczyciele myślą w kategoriach swojego przedmiotu, a nie umiejętności międzyklasowo, międzyprzedmiotowo jakoś tam definiowanych. Cały czas my myślimy o tym, że to jest szkoła jest też po tą mądrość i ona też trochę jest po tą mądrość. Jednak jest ważne, żeby być ogólnie oczytanym i ten Mickiewicz to nie fucking tam Mickiewicza, tylko i who's the fucking Mickiewicz, nie? Tylko żeby jednak kojarzyć to, prawda? I że to jest jednak ważny element tożsamości narodowej, kulturowej i tak dalej. Więc to nie jest tak, że cała edukacja teraz będzie totalnie podporządkowana. Można powiedzieć, że to jest opowieść z perspektywy tej gospodarczej o systemie edukacji. Ale jest jeszcze ta sfera państwowa i jest jeszcze ta sfera naszych indywidualnych potrzeb różnych, w tym psychologicznych, psychicznych, zaopiekowania się, socjalizacja. To znowu ostatnie słowo, pandemia pokazała, że szkoła nie jest po to, żeby się uczyć albo kogokolwiek czegoś uczyć. Szkoła jest po to, żeby się opiekować dzieciakami, kiedy my idziemy do roboty. I żeby te dzieciaki miały z kim rozmawiać i żeby te dzieciaki się socjalizowały i uczyły się bycia w grupie, a nie tych kompetencji chemii, matematyki i tak dalej. Wszystko jest tam robione i to wszystko jest po to. A jak myślimy o tym od strony gospodarczej, to nawet w przedszkolu mamy już myślenie zawodowe, bo jest tam preorientacja, jest ćwiczenie kompetencji społecznych, a dzisiaj kompetencje społeczne, miękkie, te wszystkie Big Five i tak dalej, to jest sedno sprawy rynku pracy, prawda? Więc właściwie jakby się uprzeć, to każda edukacja, nieformalna, formalna na każdym etapie i pozaformalna jest zawodowa, bo podporządkowana jest dopasowaniu nas do rynku pracy. Amen, dziękuję, dobranoc.